Jestem Olga, mam 21 lat, jestem z Radomia i studiuję teraz na 3. roku prawa UKSW. Mam na imię Paulina, mam 26 lat, mieszkam w Żyrardowie i jestem mężatką, mam obecnie 2 dzieci. Moje wykształcenie jest niestety gimnazjalne. Jeżeli chodzi o moją ścieżkę naukową, no to wszystkie 3 szkoły, zarówno podstawówkę, gimnazjum, jak i liceum, były w Radomiu, w moim rodzinnym mieście. W podstawówce poznałam wielu znajomych, z niektórymi mam kontakt do dzisiaj. Myślę, że tak naprawdę już w podstawówce pokazuje się to, jak człowiek w przyszłości będzie kształtował swoją drogę, ponieważ ja miałam w domu wpajane zawsze, że lekcje mają być odrobione, że trzeba być przygotowanym na zajęcia. Rodzice starali się wysyłać mnie na dodatkowe różne aktywności, też te edukacyjne, jak języki obce, jakieś takie ciekawe zajęcia z rysunku, tańca i później gimnazjum, gdzie już człowiek staje się starszy, przejście zupełnie inne grono znajomych. Ale też już wiedziałam, że po prostu już miałam chyba sama taką wpojoną myśl, że nauka jednak coś daje w przyszłości. Sama chciałam robić więcej. Nie tylko w szkole, ale i poza nią. Liceum. Chodziłam do 4. liceum ogólnokształcącego w Radomiu imienia Tytusa Chałubińskiego. Wydaje mi się, że jedna z lepszych szkół w Radomiu, która daje właśnie rozwój młodemu człowiekowi. Zrobiłam maturę, no a po niej studia. No i wybrałam prawo, tak jak chciałam. Udało się dostać na UKSW. No, do podstawówek. Ogólnie miałam bardzo często zmieniane szkoły podstawowe, ponieważ moi rodzice się przeprowadzali. Jeżeli się przeprowadzali, zmieniał się rejon szkoły i musiałam iść do innej. No nie zawsze ci koledzy byli fajni, więc nie zawsze też chciałam chodzić do tej szkoły. Uciekałam sobie. W jednej szkole to w ogóle na całe 2 lata mojej nauki to byłam może z 5 dni w szkole. No, przeszłam aż do szkoły podstawowej nr 4, tam skończyłam tą szkołę do końca, do 6. klasy. Nawet na takich w miarę tam wynikach. W każdym razie byłam z niej zadowolona, aż przeszłam wszystko do gimnazjum i tam się wszystko tak naprawdę zaczęło. Bagerowałam, byłam niemiła dla nauczycieli, byłam straszną osobą. Po prostu cała nasza klasa była taka, więc to jest, nie wiem jak to wytłumaczyć, no po prostu no nie chciało mi się chodzić do szkoły, nauczyciele nie dawali już nam szansy po prostu. Bardzo dużo osób z naszej klasy nie zdało. Tylko moja pani wychowawczyni próbowała tam różnych metod, ja w ogóle się trułam w szkole też, ale niestety no, nic nie wskórało tak naprawdę, bo jednak wpływ towarzystwa był silniejszy. No moi rodzice piją, no rodzeństwo, no wiadomo, jest młodsze ode mnie, to nie pracowało ani nic, więc tak naprawdę nic nie miałam w domu, na co by na mnie czekało, więc no ja uciekałam z tego domu, w szkole też nie chciałam siedzieć, to uciekałam gdzie popadnie, byleby po prostu się dobrze bawić, prawda? Bo właśnie jak trafiłam do gimnazjum, to zeszłam nas do towarzystwa, pobiłam dziewczynę, trafiłam do zakładu poprawczego w Falenicy, na początku byłam na schronisku, potem na zakładzie poprawczym. Myślę, że nauka pozwoli mi osiągnąć sukces. Człowiek uczy się przez całe życie i myślę, że będę musiała się rozwijać przez całe życie, żeby jednak wybić się ponad osoby, które idą tą drogą ze mną, tak samo chcą znaleźć pracę jak najlepszą, ale trzeba się rozwijać, robić coś więcej. Tak jak mówię, uczyć się języków obcych, działać w różnych organizacjach, które dają również rozwój młodemu człowiekowi i pozwalają przygotować się do starcia z przyszłym życiem. Chwile zwątpienia i buntu są. Wiadomo, że nie zawsze chce się uczyć każdy chciałby sobie znaleźć jakieś ciekawsze zajęcie, tutaj iść ze znajomymi, spędzać czas, ale myślę, że da się to pogodzić. Jeżeli ma się znajomych, którzy mają podobne cele, też chcieliby coś osiągnąć w życiu,
to znajdzie się czas i na naukę, i na rozrywkę, więc wszystko jest do pogodzenia. Znaczy ja żałuję, że nie chodziłam do szkoły, naprawdę żałuję tego, bo jednak każdy patrzy na to wykształcenie. Idzie się o pracę, to pierwsze co patrzą, wykształcenie, ostatnia ukończona szkoła. No i co? U mnie widnieje tylko gimnazjum tak naprawdę. To jest tak naprawdę jakbym podstawówkę, no po prostu no matą tak naprawdę do potęgi. Wie pani, miałam taką sytuację, że poszłam do pracy w Kramzycie. Właśnie i tam taka pani, która przyjmowała te dokumenty i tak dalej i siedziała też tam taka jej jakaś tam asystentka czy coś i usłyszałam po prostu, tak mi się wtedy głupio zrobiło, usłyszałam: o, widzę, że ktoś gimnazjum skończył. No tam już były takie panie, które no po studiach, po liceach i tak dalej. No i ja tylko taka gimnazjalistka. I powiem szczerze, że mi strasznie się wtedy głupio zrobiło, naprawdę, bo jednak wykształcenie dużo daje. No jak patrzę na to, jak patrzą na to ludzie, jak postrzegają takich ludzi. Mam koleżankę, która kontynuuje naukę, uczy się, jest studentką dodatkowo, tam jeszcze zaocznie już ma, mimo że ma maturę, ma jakieś tam studia pokończone, nadal jakieś tam kursy, dokształca się i w ogóle. I powiem szczerze, że zazdroszczę jej, naprawdę zazdroszczę jej, bo przynajmniej ona nie ma problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy i ze znalezieniem tej pracy. Bo tak naprawdę gdziekolwiek się nie pójdzie na rozmowę kwalifikacyjną o doświadczenie, pytają się, ale przede wszystkim o tą szkołę, jaka została ukończona ostatnia szkoła i pytają się zaraz, dlaczego nie kontynuowała pani nauki dalej. Jeżeli mam możliwość pójścia ze względu na dostanie potem lepszej pracy i mieć po prostu przyszłość dla siebie, dla moich dzieci, żeby miały wszystko, no to wolę iść do tej szkoły i przynajmniej no się cieszę nawet, bo już jak co roku tak zwlekam, a to ciąża, a to i zawsze coś nie wypalało tak naprawdę. No ale jednak teraz, jak ta pani mi tak powiedziała, chce się zmotywować, no mąż tam jeszcze jak znajdzie teraz tą pracę taką bez weekendów pracujących, więc po prostu pójdę sobie na weekendy. Nauka jest ważna w życiu. Bez niej nic się nie osiągnie. Ludzie powinni chcieć się uczyć i odnaleźć pasję w tej nauce.